know, but I've been told. I don't know, but I've been told. Eskimo pussy is mighty cold. Eskimo pussy is mighty cold. If I die in the combat zone, If I die in a combat zone, I'll be up with me home. Mnie tu dawno nie było w środku. Tak się czuję, jakbym po wczasach do domu wrócił, nie? A coś mi się wydaje, że tym się szybko nie pojedzie po autostradzie. No jest jakaś benzyna. A tam też logo, patrz. Wiesz ile to pali? Pełny bak jak dojedziemy do Łodzi to może spalić. Ty, i neutral teraz weź traf. No właśnie. O, jest. Dobra, idź się szykuj. Hello. Halo? Halo? No, dobra. Odpalamy? Odpalamy. Ty, tu jest tempomat. Tempomat? Tempomat jest, no. No. Jakoś tam się jedzie, no. Skręca się mozolnie, ale do przodu idzie. Musimy zrobić zawrotkę. Ale daleko jest do tej wajchy do zmiany biegów. A daleko? No jakiś to dźwięk ma, jakby to miało fajny wydech założony, to było... Chłopie, to by była poezja.
Po pierwsze, czy widziałeś cenę? 4,80, 4,79. A po drugie, do pełnego baku zobacz co weszło. 10 litrów 50 zł. Ty wyobraź to sobie? To będzie co 10 minut będzie tankowanie tym motocyklem. To jest prawie 2 litry silnik. Gites, możemy jechać. No, możemy jechać. O. Jesteś? Tak, czyli się już połączyło samo. No dobra. Wiesz jak tu obroty pokazuje? Na tym kalkulatorowym wyświetlaczu małym. O kurde, to jaka idzie. Futrzak. Z tą dziewuszką chodziłem do tej, na studia. Na 1 roku byliśmy. Z tym futrzakiem? Tak. A skąd ty poznałeś po futrze ją? Dzikie dymy z bory idą. To jest taki metaliczek jest ten lakier, no, ale metalik. No jest, taki jest potegowany, nie? No, neutral jest klasycznie harleyowy, tyle ci powiem w tym temacie. Jest kawał silnika, z lewej to od skrzyni biegów, od tego to cała taka gula wisi. Tak jakbyś na agregacie siedział. A to co? O, jakiś manewr dziki. Znowu są te automatyczne migacze. Znowu jest historia z tym. On gasi, ja go odpalam drugi raz, bo chcę go zgasić. No tak powoli to się jakoś będzie jechało, ale... No, jechać na tym Szymuś teraz 200 to by było... No, cię tam zdmuchnęło z tego. No, to by było co najmniej słabo. O, 6 biegów! No tu 6. I szósteczka się świeci na zielono na zegarze. Neutral i szóstka, czyli sam dół i sama góra, jakby co. No, nawet to jakiś dźwięk ma. A, no ale nie jest dla wysokich osób, niestety. Jest zasięg, pokazuje, wiesz jaką lipę? Pokazuje, że niby 295 km masz przejechać na tym. A 50 zł pokazuje super optymistyczną prognozę, że 300 km przejadę. Wydaje mi się, że ktoś miał poczucie humoru, jak to programował. No, prawie dotknąłeś podestem do asfaltu. No, takie mam właśnie wrażenie. Ale bolą te, nie kegle, tylko te pionowe kegle, nie wiem jak się nazywają. Napitalają, ciągną jak jasna cholera. No kegle. Znowu nie były dawno używane. Muszę w domu piłkę ściskać. Bo te wysunięte nogi to do mnie nie trafiają w żadnym motocyklu. To jest nie moja para kaloszy. Gorzej się jeździ, nie wiem o co z tym chodzi, ale już tyle z tymi wysuniętymi nogami jeździłem, ale nie widzę tych plusów po prostu, wiesz? Może jedyny plus, że krążenie lepsze w nogach, nie? Może to. Ale znowu wszystko inne cię boli, no to... Ale będzie piękna sesja, no przepiękny jest ten motocykl, przepiękny. No nad łodzią jak zwykle, zobacz. No, wiszą jakieś chmury. No tu było fajnie, a u nas nie wiem czy coś nie popaduje. Nie ma aż takiej tragedii jak na street roadzie, nie? Ale trzeba pokombinować jak tu zrobić, żeby miejsce sobie znaleźć dobre, bo też nie jest to proste. ...279, 20 km spiłował. To też jakoś za bardzo optymistycznie coś. No nie jest to na pewno motocykl wyścigowy, samochodem można się pokusić o dogonienie. Ale to się trzęsie wszystko. Uwaga, wjeżdża autobus. Zegar cały na boki lata. To jest, nie ma stabilności, tu są wąskie opony, dużo tych wystających elementów, żadnych owiewek, aerodynamiki to tu nie ma. No nie ma. Zobacz co po lewej stronie się dzieje. No widzę właśnie, bo tam zamknęli też jeden pas, nie?
Teraz jakbyśmy tam jechali do Warszawy, nieźle byśmy mieli przesrane. Zobacz, co tu się dzieje, jeja. O, już się zderzyli. Dwóch stało z rozbitą maską i bagażnikiem. To żeby mi gaci nie rozerwało w kroku. Jak się tak rozsiądę, nie? A, snipy ci pękną i... Albo jakoś na boku se usiąść, o. Teraz se usiadłem na jednym półdubku i tą nogę tak luźno spuściłem. Czyli krzywo teraz se jadę. Spróbuj dwie nogi na jednym podejście może. Co tu się dzieje? Te chmury normalnie po ziemi się tu ciągną. A, jakaś drzawka mnie tu podlewa. Wyno się ziomuś do prawej trochę. Ten zobaczył, że ty mi zjechałeś, to też zjechał. Nie wie, że my jesteśmy razem. No właśnie odkryłem, że mam wyświetlacz biegów. Bo jest wyświetlacz, jak przełączysz ekran, to jest jeden z ekraników, to jest wyświetlacz biegów łamany przez ilość obrotów. I to jest właśnie to. Zobacz nawet na MT-09 z quickshifterem, jak można szybko pójść. I tylko pa, nie? I już masz kurna 225 i koniec. A tutaj, to tak, się nakopiesz tą skrzynię. Tu już nogi nie wiesz gdzie odłożyć, tu nogę między pręty trzeba trafić, Jezus. Chyba, że o czymś nie wiem, może trzeba nogi tak jakoś jak kaczka dziwaczka, o tak? Tylko, że widzisz, przy takiej prędkości to można tak zrobić, ale jak jedziemy 160 czy 180, to jak mam tak nogi, no to jest katastrofa, nie? To zdzwonimy się, nie? No tak. Jak tylko jak się będę kończył obradę, to dzwonię, będziemy się umawiać to dalej. Tak jest, dobra. Do zobaczenia, hej. Na razie. Halo? Halo? Jestem spakowany, właśnie chcę odpalać i startować do ciebie, to zaraz będę. Dobra, No, na razie. na razie. A, Szymuś, ty głodzicielu pająków. Do widzenia. A co? Co chcesz od perły? Ale fajnie, teraz mam odkręconą dźwignię jedną. Dobra, lecimy. Interkom odpal. Intercom requested. O, rzeźko, z nogi to mi jest rzeźko. Ale tu będzie w mieście, to ci będzie ciepło. O, w mieście będzie ciepło. Nie idziemy nigdzie, wiesz, na trasę żadną. Tu się pokręcimy trochę jak smok po gaciach i do domu, bo to... A tym bardziej, że chyba fajnie by było, jakbyśmy jutro rano wyjechali. No rano, tak, jak mówisz, zwłaszcza ja to myślałem, że tam będzie ze 150 km i wszystko. A ty mówisz, że tam jest dwie paki. Dwie paki to jeszcze drogami, wioskami samymi. Ale dobrze, to wioski powoli to są akurat dobre na ten motocykl, bo A, na autostradzie tak ci jest niewygodnie, że aż strach się bać, wiesz? No uwija się trochę. mówiło się. A, dołu się uwija. Przy 4000 ma maksymalny moment, to 145. A moc maksymalną przy 5000. Także relatywnie nisko. Tylko ja się teraz czuję, jakbym kurna na drabinie jeździł. No tak, no ja to mogę cię po kolanach smyrać. Daleko do tej skrzyni jest, kurna, nogę tam trzeba daleko dawać. Tu próbuję zmienić, a tu mam dopiero to. O. Patrzyłem na te różne testy, no podoba się to ludziom, podoba. Gdzieś jak stawiali w mieście czy coś, to ludzie nie przechodzili obojętnie koło tego. Jest na czym oko zaczepić, no. Tylko szkoda, że taki niski, spokojnie mógł być troszkę wyższy, chociaż z 5 cm. Nikomu by się nic nie stało, nie? Dobra, może skoczymy na tego buspasa, nie? Tak. To jest ciekawa sprawa,
że nie pokazuje jedynki w ogóle, nie? Tylko pokazuje od dwójki w górę. O, tu jakie nogi stoją, zobacz. O. Zbyt daleko się wjechać nie da. No ale bliżej nie byliśmy jeszcze tutaj. O, widok dosyć fajny, tylko że tu jest błoto, bo tu te wadery widać dosyć dobrze. Zbyły. Fajnie, nawet niesie dosyć. Jakby tutaj popracować nad tym wydechem jeszcze, to by była... Nawet słychać jaki jest gang, jak się jedynkę wbija, to z reguły jest takie, wiesz, uderzenie we wszystkich motocyklach, ale tutaj jest wyjątkowo takie akustyczne. Tum, jedynka. Wizja wnętrza. O kurna. W samochodzie czy? No tutaj, poznaj naszą wizję twojego wnętrza. O, jasne, gwint. Kurna, to chyba Magdalena. Magda właśnie chciałem powiedzieć. Jak ona była? Magdalena nie, Magdalena Maria? Nie. Anna, nie. Anna Magdalena? Nie. Może Anna Magdalena? Na przykład ja od razu czuję, czy osoba jest chora wenerycznie, czy ma jakiś tam problem. Dlaczego? Po larwach astralnych. One po prostu krążą wokół tej osoby. I jeżeli krążą larwy astralne, to... To dla mnie jest przez obrzydliwe. Nie, ta druga była Anna. No właśnie, ruda. O. Dobrze mówię? Ruda, tak? Z cyckami. Tak. Coś cyśka cycki, nie? Tak. W momencie, kiedy macie taką wolną chwilkę i wasza uwaga jest niezajęta przez bodźce zewnętrzne, Nie zajęta przez bodźce zewnętrzne. Nie zajęta przez bodźce zewnętrzne. Powróży z fusów, ściśnie cycki parę razy i wszystko, nie? O, już jakieś imprezki się zaczynają. A. No ale takie to posiadywanie w barach chyba na razie, bo to było. A no właśnie, to już są takie wysokości No mówię, ja tu muszę sprawdzać, po czym jadę, bo to nie jest takie hop-siup, nie? Będę nadrzucał, uwaga. Kurde, uważaj, żeby tam w żuka nie wjechać. Stąd nadrzut. Ale jestem niziutko, jeja. Tak jak patrzę na ciebie, ujujo. Proszę pana, proszę pana. Masz głupio, a ja przecież wiemy dobrze, że ja nie jestem najwyżej. No nie jesteś, dokładnie. No to wyobraź sobie teraz do tego dobrać kogoś na KTM-ie turystycznym. Bym ci coś podawał, to tam do góry. Tak, jak ja staję na ziemi, wyprostuję się, to motocykla nie trzymam, bo nie mam go nawet na kolanach, tylko niżej. Bardzo ciekawa sprawa. Cekunusie. Jakiś szczurek mały. Synek, do domu że już jedź. Jak się dobrze rozpędzę, to pod twoim przejadę. Co to było? Gdzie? A taki klakson słyszałem, czy to u mnie w głowie było? Chyba tak. Aha, no to dobrze. O, teraz jestem kurna wysoko, ziomuś. Tak, on już szerszy nie musi być, tylko... No nie. tylko dłuższy też nie, tylko wyższy by mógł być. Żebyś się tak nie snuł tutaj po tych, nie? Chociaż to kurna, zobacz jak to pływa miękko. Ja nie wiem, czy to nie jest... Może ja dobijam na tych dziurach do końca, nie? Zobacz, ja się nawet nie staram, samymi jajkami go dobijam. Tam ile dziewuch na tym peronie młodych, nie? O. Czekają na duże czerwone i często staje. Ale w te strefy erogenne jest tutaj wyjątkowo niewygodnie. O, babka się kiwnęła. Jeździłem tym czarnym Golfem. Dokładnie tym, no. A na co? A bo to był ten idczak dla klientów serwisu. Aha, to dostałeś jak był w naprawie twój? Tak, 1.4, nie chciało jechać. Chciałbym, żeby mi było wygodnie. Bardzo się staram, żeby mi było wygodnie. I nie jest mi wygodnie, no. O. Co tam? Civiciem oczywiście na ręcznym tu zaparkował. Tutaj, tak? A, bo on jeszcze jej nie kuł jej.
Więc Na razie przygotowuję. na razie stara się ją, wiesz, stara się ją otrząsnąć dobrze ją wytrząsnąć. Będzie miała mrówki w rękach. Ona ogłupieje, troszkę ogłupieje, to się zgodzi może, nie? No, No i weź mi wyjaśnij, jakim cudem 300 km zniknęło paliwa. Ten licznik to jest dobry dowcipni się. optymista. 289, przejechałem tyle, tak? Z Warszawy dojechałem tu 120 i wachy nie ma. Wpada czasami coś takiego, że ja jadę na pewnych obrotach, a słyszę dźwięk twojego i idealnie pasuje. Tak do siebie pasujemy, tak? To znaczy do motocykla. Ty pederasto jeden, wiedziałem. Jedźmy do Zgierza szybciej. Stolica kultury to jest Łódź i tu powinno pederastów się szanować. A Zgierz to nie liczyłbym. Jeszcze możesz zarobić w ten tamburyn. Ty jesteś? Do kim jesteś? Kto? Jaki pedał rasta? O. Pedał rasta. Kto takie słowa zna? Na pewno nie ja. No jak zwykle, Harley to jest dobra maszyna na równy asfalt. No a u nas jeb studzienka, nie? No wszędzie jest off-road. O, taki wydeszek założyć sobie do motocykla. Jezus, weź tu na mnie, nie pryskaj z tej rury. Prosto na mnie jest to wystawione. Jak ruszy... Jak przyciśnie. To ja muszę odjechać stąd. A, on nie zdążył jeszcze biegów rzucić. Żebym się nie załapał na te inhalacje, bo... Zostaniesz jedną cząstką stałą taką jak główka kapusty, buch. A ten jak fajnie sobie zaparkował. Co to się tutaj wydziwia? A tu panowie torowisko grzebią. Kolej będzie do Zgierza. TGV. Podeściki przytarte. Rzecz. Gnój. Gnój jest, nie? O. Ostry gnój. Nie widzę za dobrze, gdzie te kałuże są. Ty, od tylnego hamulca mam olbrzymi pedał, a to hamuje... No musisz, wiesz, powiesić się na tym pedale tam. Coś, ale hamuje nieadekwatnie do rozmiaru pedała. Chodź, lecimy, bo północ zaraz. A jutro mamy cały dzień jazdy, a ja już mam tragedię tutaj w gaciach. Muszę pośladki chyba w rumianku wymoczyć przed jutrzejszą jazdą. O Jezus! No, tam taka była. Jezus! O mój Boże, no to moje morale rozbiło całkowicie już. Poddaję się. Teraz nazwałeś z kolei morale. Morale, tak. No, morale rozbite, no. O Jezus! No, nie przy takich kątach to się nie podniesiesz Tak na nogach łatwo. Nie? No, a kierownicę wyrywam z tego, nie? Czyli jak my to jutro musimy zrobić? Muszę do ciebie przyjechać rano, tak? Tak. Byśmy się spakowali. No tak, no bo muszę lustro wziąć koniecznie, nie? A nie mam w sumie co, jak? Ty, a właśnie, zobaczymy ten tempomat, o co chodzi. No poniżej jakiejś prędkości to się nie włączy pewnie. Ale czekaj, odpaliłem go i teraz tak i ciach, zielony. Tempomat jest. No to jest jakiś dziwołak po I prostu. wyłączyłem. I nawet ikonka jest od tempomatu. No i ciach. Goodbye.
jest takie czarne i szybkie. Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.